Założenie badawcze dotyczy globalnych zmian środowiska, ale tak bardziej szczegółowo będzie dotyczyć praktycznie rekonstrukcji i konsekwencji zmian klimatu, głównie w obszarze Europy Centralnej, ale też i Arktyki. Jest to pole interdyscyplinarne, dlatego że w skład tego pola wchodzą badacze reprezentujący nauki o ziemi i środowisku, także nauki biologiczne oraz historię. W obrębie tego szerokiego pola badawczego zdefiniowane są dwie grupy badawcze. Jedna będzie skoncentrowana na badaniach zmian klimatu i tutaj szefami tej grupy badawczej jest pan profesor Rajmund Przybylak od nas z wydziału i profesor Piotr Oliński z Wydziału Nauk Historycznych. Celem tej grupy badawczej skoncentrowanej na badaniu zmian klimatu jest rekonstrukcja zmian klimatu w oparciu o różne źródła. Z jednej strony będą to źródła wczesnoinstrumentalne, źródła historyczne, różne dokumenty, które są w archiwach i bibliotekach, ale także badania dendrochronologiczne. Istotnym elementem jest też druga grupa badawcza. Ta druga grupa badawcza, w której ja sam osobiście uczestniczę i prowadzę badania od wielu lat, to jest rekonstrukcja zmian w krajobrazie, które skutkowały zmianami klimatu, ale trochę wcześniej niż te 300-200 lat, a mianowicie kiedy to miało miejsce u schyłku ostatniego zlodowacenia. Mamy zaplanowane współpracę z kilkoma ośrodkami badawczymi i laboratoriami, dzięki którym będziemy mogli wykonać badania, których nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj, na miejscu. To jest przede wszystkim ośrodek w Lund, to jest Uniwersytet w Lund, gdzie mamy badania naukowe. To jest Uniwersytet w Aarhus, gdzie członek zespołu, pan profesor Piotrowski, jest równocześnie profesorem Uniwersytetu w Aarhus i pracownikiem naszego wydziału, naszej katedry geologii, hydrogeologii. Chcemy podjąć współpracę również z kolegami z Uniwersytetu w Wilnie. Chcemy podjąć również badania porównawcze w innych obszarach na kuli ziemskiej. Jednym z takich badań, którym planujemy prowadzić prace terenowe i współpracę naukową, jest obszar Syberii, centralnej Syberii. Chcielibyśmy podjąć współpracę z Uniwersytetem w Tomsku i prowadzić badania w Dolinie Górnego Jeniseju, gdzie zostały rozpoznane już ogólnie obszary dotyczące właśnie megapowodzi lodowcowych. Natomiast środki, dzięki którym uda nam się zrealizować nowe wyzwania w ramach tych nurtów, pozwolą nam, mam nadzieję, opublikować te wyniki w najlepszych czasopismach. Tak jak do tej pory to było w przypadku czy profesora Przybylaka, czy w przypadku naszego zespołu, jeśli chodzi o powodzie lodowcowe, dlatego że te nurty badawcze doskonale wpisują się w światowy trend badań, jeśli chodzi o zmiany klimatu i one mają ogromny potencjał publikacyjny, dlatego że tego typu publikacje czytane są praktycznie przez specjalistów na całym świecie, którzy zajmują się czy badaniami zmian klimatu, czy na przykład rekonstrukcją procesów lodowcowych, które miały miejsce na powiedzmy granicy ostatniego zlodowacenia i współczesnego okresu ciepłego, w którym żyjemy.